check this out. Yeah, so anyway, I think the show, you know, it's like, and I guess with all these people, like I was saying last week, sit here. Yep, we're officially members of the press because we are independent media. The main privilege, if you're a member of the press, is of course you can officially film the show, make video, and no one will bug you or stop you or trouble you or kick you out. Blani purchased tickets to Newark instead of New York, so we have to make amendments. But this is what happens when we travel in ways we never use, like a train, and when we have to get up at 5:20 in the morning. I forgot my shoes, believe it or not. I know how this sounds, but I walked out of the house in my yard shoes, basically. So I'm wearing my... Should I even mention this? I don't even want to mention this. I'll come back to that. So when was the last time you took a train anywhere? 2 years ago. 2 years ago? You remember that? I don't know. Maybe it was more than 2 years ago because we've been together 2 years and we've never taken a train, right? I don't remember when was the last time I took a train. I know I went to New York several times on a train in my life, but somewhat I would always pick a car and I would always choose to drive before instead of taking a train. I took lots of trains because they're so much cheaper. I know there were times I was without a car and that's why I took trains. And one time, oh, you got me breakfast? Thank you. All stories have to cease when there's breakfast. Alright, Blani, we're about to board the second train today, so it's time to explain what's happening. What is happening today? Wait, this is gonna be loud. Is it? Why are we boarding all these trains? We're trying to take the cheap route to New York City. And why would we be going to New York City? Because we're going to the fancy food show. Fancy food show, that's right. So for those of you who've been following us for the past few episodes, you guys may have picked up on our idea of photographing more food and getting into the fancy food storytelling. Specialty food storytelling. And it happens so that today there's a thing happening in New York that's called Fancy Food Show, and it's like a lot of food vendors, right? And all of them are very special. It's not just like your regular hamburger. It's a lot of fancy foods, as the name suggests. It's a lot of, there are companies from very small one-person employment companies to large companies or governments, like Poland is bringing people here to deal with like marketing and buying of foods and stuff, but the people that we're targeting are people who are independent boutique style food makers. And of course we picked the hottest day of the year to do that. I mean, we didn't pick it. The Fancy Food Show is happening on this day. It's supposed to get up to 96 today, so that's just couldn't be worse for me. But we'll be inside most of the time. Yeah, most of the time. We're surviving so far. It's 9 a.m. right now, 9:14, and it's already super hot, but I think we're gonna be okay. W tym Nowym Jorku to się każdy gdzieś spieszy, kurka wodna.
Jest tutaj taka wyjątkowa atmosfera pośpiechu i nagłości. Każdy gdzieś się przepycha. Wszyscy są spóźnieni gdzieś w Nowym Jorku. A my nie jesteśmy spóźnieni dzisiaj. Mamy mnóstwo czasu w zapasie. I think this is what we do. Yeah. She's like... Time lapse? I should have done it at the bottom though. Nareszcie z metra wyjeżdżamy. Ludzie, jak to długo zajęło. Obudziliśmy się o 5:20 rano, żeby się tu dzisiaj dostać. I teraz jest prawie południe. Tyle trwała nasza podróż do Nowego Jorku. Mam nadzieję, że to będzie wszystko warte tego zachodu. Ostateczny cel dzisiejszej wyprawy jest za mną. To tak zwane Jacob Javits Center, czyli miejsce, w którym odbywa się ten Fancy Food Show. No i mamy nadzieję spotkać tutaj dzisiaj sporo ciekawych ludzi i zobaczyć wiele ciekawych pozycji z listy kulinarnych ofert tych wystawców tutaj dzisiejszych. I może to zaowocuje jakimś tam biznesem w przyszłości. No, trzeba walczyć, tak? Jest dużo różnych krajów w alejce międzynarodowej, więc można tutaj dosłownie zakosztować jedzenia z całego świata. Coś niesamowitego. Żałuję, że nie mamy więcej czasu, bo tak prawdę mówiąc to przydałoby się trochę więcej czasu. Jakoś tak ten dzień się za bardzo ścieśnił czasowo. No i wreszcie w alejce międzynarodowej docieramy do... Stoisko jest reprezentowane, budowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a my jesteśmy dzięki uprzejmości ministerstwa, tak jak inne firmy, uczestnikami tych targów. Czyli jest kilka firm, tak? Dokładnie tak. No chyba około 20. Około 20? No to... Jak nie więcej. Jak nie więcej, ale zaraz się bardzo ambitne przedsięwzięcie. I tutaj brawa dla ministerstwa. A jeśli chodzi o nas, to my jesteśmy Fundacją Promocji Eksportu i staramy się promować polskie firmy na świecie. Między innymi w Stanach Zjednoczonych, tu i w Miami. W Miami na America's Food and Beverages. To może jak w Miami Państwo w zimie coś robicie, to ja bym tam chętnie pojechał. Jak najbardziej. O, to w sam raz. To już się brzydko robi tutaj. Jesteśmy tutaj z grupą 4 firm, które poszukują konkretnych przedstawicieli. Jesteśmy na targach, ale robimy coś więcej. Dzięki naszym partnerom w Stanach Zjednoczonych to są już bardziej konkretne spotkania B2B. I to jest dla nas najważniejsze, bo nie zawsze na targach zdobędzie się dobry kontakt, a jeśli mamy umówione spotkania z brokerami, importerami i tak dalej, wychodzi to trochę lepiej. Czego przykładem spotkanie z tyłu. Byliście Państwo tu wcześniej, od jakiegoś czasu to funkcjonuje w ten sposób? To są pierwsze targi? Funkcjonuje, nasze stowarzyszenie funkcjonowało w innej formie od 2005 roku. Zajmowaliśmy się rynkami w większości Afryka i Azja, ale na życzenie klientów, oczekiwania klientów poszerzyliśmy swoje działania na resztę świata. Aha, czyli na tych konkretnych targach byliście Państwo pierwszy raz, tak? Ministerstwo było rok temu. No i jak Wam się podoba w Nowym Jorku? Bardzo nam się podoba w Nowym Jorku. Byliśmy niedawno też z inną branżą w Kalifornii, w Los Angeles, turystyka medyczna i też bardzo ciekawe rozmowy. A te targi już trwają od kilku dni, tak? To jest ostatni dzień. Ostatni dzień dzisiaj i jak Pan uważa, był sukces tutaj? Przydało się to na coś? Dobrze Jeśli wyszło? chodzi o naszych członków, którzy przyjechali z nami, to jest bardzo udany przyjazd i bardzo udane wystąpienie.
i dzięki powierzchni tutaj prezentacyjnej i dzięki spotkaniom, które były na bardzo wysokim poziomie. No to świetnie, dziękuję za tą krótką rozmowę bardzo, bardzo mi miło. Po raz drugi w historii targów Fancy Food mamy polski pawilon na targach Fancy Food, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Bardzo się cieszymy, że tak jest, ponieważ przyjechało ponad 40 firm z Polski produkujących rzeczy spożywcze. Fantastyczne firmy, przede wszystkim polskie produkty cieszą się bardzo wysoką jakością. To jest dobra cena, wysoka jakość, to są produkty organiczne, to są produkty, które nie są genetycznie modyfikowane. Przede wszystkim polskie firmy są już gotowe, żeby wejść na rynek amerykański i cieszymy się, że coraz więcej z nich jest zainteresowanych, coraz więcej z nich wchodzi na ten rynek i widzimy ogromny potencjał właśnie we wzroście tych relacji polsko-amerykańskich w obszarze żywności. Obecnie sprzedajemy jako Polska do Stanów rzeczy spożywczych za ponad $600 milionów rocznie. Mamy nadzieję, że co roku ta liczba i widzimy, że ona rośnie i mamy nadzieję, że ten wzrost będzie nieustający. Także mam nadzieję, że w każdym stanie będzie można kupić coraz więcej polskich produktów, ponieważ wiemy, że one są naprawdę dobre, one są naprawdę wysokiej jakości i przede wszystkim cieszą się popularnością nie tylko wśród Polonii, ale również wśród konsumenta amerykańskiego, wśród konsumenta, który ma europejskie korzenie. Także kupujcie polskie rzeczy, bo są najlepsze. So there's no way to actually show you guys how big this show is. We would have to have fisheye lenses and be here for a few days to adequately show the size of this enterprise here. Out of literally thousands of vendors at this show, we picked Lori for her very specific business. How many people are at the show? Do you know how many vendors? I don't know. I don't even know. Aisles and aisles of thousands of different products. So, do you want to tell us a little bit about your business and what's special about it? I'd love to tell you. So, Let Them Eat candles are chocolate candles that you light and eat. They are premium chocolate. They are the jewelry that completes the outfit. Everyone's familiar with wax candles that ruin the top of a cake. It's a product that we tolerate, but we don't celebrate. Let Them Eat candles are really the hero of a celebration. How did you come up with this idea? So these are my 3 boys actually, and when the middle one was 12, it was sort of the last hurrah at a birthday party, and I was watching the wax ruin the cake, and I just thought this is the last product on earth that hasn't been tweaked or optimized, and it really could be something exciting. And so my background is architecture, and I took classes at the French Pastry School and the Chocolate Academy in Chicago, how do you work with chocolate, who makes custom molds, how would I package a product like this, so it was a pretty steep learning curve for me. And the people are really excited when they see the product. Eating the candle. I love it. No dobra, daliśmy radę jakoś. Męczące to było jak diabli, ale żyjemy. Teraz trzeba z powrotem się dostać do metra, opuścić Nowy Jork, wrócić do Filadelfii, gdzie ja gram dzisiaj mecz piłki nożnej w mojej własnej filadelfijskiej drużynie. Znaczy nie jest to moja drużyna, jest to drużyna, do której należę, w której gram po prostu. Nie ukrywam, że jesteśmy totalnie padnięci po tym całym doświadczeniu z Fancy Food Show i do tego jest po prostu taka hica, jak to się u nas mówiło. Słońce praży niemiłosiernie dzisiaj w Nowym Jorku. Na szczęście na zewnątrz jesteśmy tylko przez kilka minut, wchodzimy za chwilę do metra i znikamy stąd.
Był czas kiedyś, że jeździłem sobie trochę metrem nowojorskim, ale to było bardzo dawno temu i tak prawdę mówiąc to już zapomniałem, że tu jest jak w piekarniku, jak się czeka na te pociągi. Nie wiem jaka jest w tej chwili temperatura, ale myślę, że tak dobrze ponad 30 stopni, może pod 40 podchodzi. Po prostu się ugotować można. Tylko 5 minut mamy do pociągu, ale ciężko, ciężko. Do you think they can hear you? Of course they can hear me. When was the last time you were in New York City subway? I think it was last summer when I came here with Anna and Liz in Bristol. Oh, that's right. I wasn't there. Yeah. I didn't know you guys went to New York. You never told me that. Yes, you knew.